Cześć, jako że mamy dobry feedback, tak zwany pozytywny feedback w sprawie naszych Q&A, postanowiliśmy nagrywać je częściej i dzielić się z Wami różnymi tematami, takimi, żebyście mieli lepszy obraz Kambodży, zanim tutaj przyjedziecie. Dzisiaj razem z Marcinem, jako że jesteśmy na Korongu, jesteśmy na Pagoda Beach, robimy inspekcję willi, sprawdzamy kolejne oddane obiekty. Postanowiliśmy nagrać o willach, ale nie tylko o samych willach, ale o całej wyspie. Takie informacje, które mogą nie być oczywiste, jeżeli jeszcze tutaj nie byliście. Michał, powiedz coś więcej o samej wyspie. Korong, wyspa na Morzu Południowochińskim, około 30 minut łodzią od Sihanoukville. Sam Korong jest wielkością porównywalny do Hongkongu. Korong jest drugą co do wielkości wyspy w Kambodży. Jednocześnie pierwsza, największa wyspa, czyli Koh Kong, nie jest centrum turystycznym, nie jest popularna, to zupełnie inny klimat. I w Kambodży, mimo że tych wysp jest kilkadziesiąt, musicie wiedzieć, że nie wszystkie się równomiernie rozwijają. Przede wszystkim część wysp jest mała, część wysp jest totalnie bez infrastruktury oraz są wyspy, na które nie można przypłynąć, na które gdybyście chcieli przypłynąć, potrzebna jest zgoda. Są też wyspy, na których są bazy wojskowe i w ten sposób zawęża się dosyć mocno liczba dostępnych wysp, a z tych dostępnych Korong, czyli ta, na której się znajdujemy, jest absolutnym liderem. Jest Korong i później długo nic, dlatego że to na Korongu został podłączony prąd, to na Korongu jest rozbudowywana sieć dróg, to na Korongu ruszył projekt lotniska międzynarodowego. Dlatego, jeżeli mówimy o turystyce, dzisiaj najbardziej gorącym tematem w Kambodży w zakresie wysp jest właśnie Korong, na którym się znajdujemy, a Pagoda Beach jest jedną z wielu pięknych plaży, które na tej wyspie znajdziemy. Lądujemy na Korongu, wybieramy to miejsce jako nasze miejsce wakacyjne. Co można na Korongu robić? Można robić dużo. Oczywiście najbardziej odnajdą się tutaj osoby, które kochają morze. Jeżeli kochasz morze, jeżeli kochasz piękne widoki, to na Korongu, w zależności od tego, z której strony, którą plażę wybierzesz, polecam sprawdzić na mapie Google'a. Tych plaż jest znacznie więcej i nie wszystkie jeszcze są w pełni eksponowane. Znajdziecie zupełnie różne krajobrazy. Jest 7 rodzajów piasku, więc Wasze wrażenia z wizytacji tych plaż także będą różne. Jeżeli szukacie mniejszych, kameralnych plaż, możecie wybrać takie, które cechują się trudniejszym dojazdem, jak Lonely Beach. A jeżeli szukacie plaży, na której możecie robić długie, romantyczne spacery, nikt nie będzie Wam przeszkadzać, Longset Beach z przepiękną, kilkumetrową plażą i Longset pięknie przechodzi w Sok San. Jeżeli szukacie takiej plaży, po której można pospacerować, ale też sporo się na niej dzieje, są restauracje, resorty, atrakcje, kluby młodzieżowe, dyskoteki, to będzie Longset Beach. Jest Cottage, czyli wioska backpackerska, do której przypływa bardzo dużo łódek. Jest Prek Svai po drugiej stronie wyspy, wioska rybacka, a to tylko mała część tego, co powiedziałem. Jest Sok San Village. Jest sporo więcej i dając sobie czas na Korongu, najlepiej pożyczając motorek, możecie to eksploatować, sprawdzić. Jeżeli nie lubicie jeździć motorkiem, możecie korzystać z tuk-tuków. Po wyspie jeżdżą tuk-tuki, pojawiły się też taksówki, także sposobów eksplorowania wyspy jest coraz więcej i tylko od Was tak naprawdę zależy, czy będziecie siedzieć sobie w tym resorcie, hotelu, guesthouse'ie, w miejscu, do którego przyjedziecie, czy będziecie się przemieszczać i eksplorować. My zdecydowanie polecamy eksplorację, jest sporo miejsc na różną kieszeń, na różny budżet, ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik. Jest pięknie. Okej, mówisz o podróżowaniu, mówisz o rodzajach piasku, kolorze morza. Pytanie, które często zadajecie, czy do jeżdżenia motorkiem trzeba mieć prawo jazdy? Nie, do 125 cm3 nie potrzebujecie prawa jazdy. Z mojej strony, takiej praktycznej, zwróciłbym tylko uwagę na jedno. Kiedy zdecydujecie się na motorek, przetestujcie go, sprawdźcie, czy działają hamulce, czy działają oświetlenie, ponieważ być może będziecie wracać po ciemku. Kambodża jest dużo bliżej strefy równikowej, więc po 18 dosyć dynamicznie zaczyna się robić ciemno. Nie wszędzie na wyspie są latarnie. Jest wiele miejsc, zwłaszcza w głębi wyspy, gdzie zwyczajnie w nocy jest ciemno, więc jeżeli pożyczacie motorek, próba lewego hamulca, czyli hamulec tylny, oświetlenia, czy macie światła, to jest pierwsze. A po drugie, jeżeli nie macie praktyki w jeżdżeniu na motorku, jeździcie wolno. Kask na głowę, jedziecie wolno. Jeżeli będziecie mieć jakiś wypadek, wywrócicie się przy 20-30 km na godzinę, nie powinno się nic poważnego stać. Kiedy jedziecie 60, całkiem prawdopodobne, że to będzie dużo bardziej poważne, nawet jeżeli zedrzecie sobie bardzo mocno skórę,
po prostu zepsujecie sobie wakacje. Dlatego przy motorku kierujcie się rozwagą. Na wakacjach fajnie jest pędzić, dodać tego gazu, ale jeżeli nie macie doświadczenia, nie warto. I zasada ograniczonego zaufania. W Kambodży prawa strona wolna, ale też większy ma pierwszeństwo. Więc pamiętajcie to, żeby korzystać z tych motorków bezpiecznie. Ceny motorków zaczynają się od około $10 w górę, 10-15 to jest ten przedział. Jeżeli pożyczacie w hotelu, w którym jesteście, prawdopodobnie nikt nie będzie od Was chciał paszportu ani depozytu. Jeżeli przechodzicie na przykład na kotacz, na wiosce backpackerskiej i tam pożyczacie z jakiegoś punktu, poproszą Was o jakiś dokument albo depozyt. Korzystajcie z tego motorkiem, wyeksploatujecie wyspę jak w żaden inny sposób. Co dobrego zjemy na wyspie? Tutaj możliwości są bardzo duże. Jak mawia nasz kolega ze zespołu, na wyspę przyjeżdża się po to, żeby jeść ryby i seafood. I tego bym się trzymał w pierwszej kolejności, dlatego że ryby i seafood to jest to, co na wyspie powiedzieć świeże, to nie powiedzieć nic. To jest złowione, ledwo trafia przez kuter bądź łódkę rybacką wprost na Wasz talerz. Dlatego ryby, seafood. Jeżeli lubicie, to jesteście w raju. Jest dużo możliwości. Na każdej plaży znajdziecie punkty. Dodatkowo, kiedy sprawdzam na mapach Google, widzę, że lokalni przewodnicy nie próżnują i co rusz dodają kolejne miejscówki. Także jest tego sporo. Zaczynając od rzeczy bardzo prostych. Na Longset Beach możecie sprawdzić Barracuda Seafood Restaurant z bardzo dobrymi rybami i owocami morza. Na Prekswaj, na wiosce rybackiej Natural Kitchen czy Lily's Restaurant. To są takie miejsca, które są dosyć schowane, całkiem nieoczywiste, a potrafią bardzo przyjemnie zaskoczyć. Ja od lat, tak w Kambodży, jak i podróżując po Azji, kieruję bardzo prostą zasadą. Jeżeli w danym miejscu, w danym kraju chcę jeść kuchnię lokalną, patrzę po miejscach, gdzie jest dużo, w przypadku Kambodży, Khmerów, czyli dużo lokalsów. Jeżeli z jakichś powodów nie czuję się albo nie mam apetytu na azjatyckie jedzenie, szukam miejsc z osobami z zagranicy, z tak zwanymi białasami. Jeżeli jest dużo białasów, bądź pewien, że tam będzie zachodnie jedzenie. I w ten sposób u nas na wyspie też ten podział działa. Jeżeli zobaczysz miejsca, że jest bardzo dużo zagranicznych gości, bądź pewien, że zjesz tam jakiegoś rodzaju western food, czyli takie jedzenie, w którym doskonale będziesz się orientować. Na wioskach takich jak Prekswaj, Kotacz czy Soksan to jedzenie będzie bardziej lokalne i mniej będzie do wyboru tego jedzenia międzynarodowego. Jeżeli przeniesiesz się do resortów, a te resorty są rozproszone po całej wyspie, możesz sprawdzić na mapie Google'a, wtedy będziesz mieć zazwyczaj do wyboru opcję jedzenia zachodniego i opcję jedzenia wschodniego. W ten sposób nie martwiłbym się, dlatego że baza żywieniowa jest bardzo duża różnorodność i myślę, że na Korągu możecie zjeść na każdą kieszeń, bez problemu znajdziecie opcję wygodną dla siebie. I jeszcze protip, o którym często wspominam, jeżeli dopiero przylecieliście do Azji, zachęcam do jedzenia ciepłych, smażonych albo świeżo co ugotowanych potraw, generalnie jedzenia gorącego, dlatego że wtedy są dużo mniejsze szanse, że coś Wam zaszkodzi i jakiś dzień stracicie na to, że będziecie dochodzić do siebie. Często kontaktując się z nami, zadajecie nam pytanie, na ile dni przyjechać na Korąg? Michał, co byś powiedział? Dobre pytanie, a to zależy od charakteru, w jakim chcemy tę wyspę odwiedzić. My dla naszych klientów, dla osób, które się z nami kontaktują, polecamy Korąg na minimum 2-3 noce. Dlatego, że mimo, że jest autostrada, pamiętajcie, z Phnom Penh dojeżdżacie do Sihanoukville, w Sihanoukville łapiecie łódkę, łódka Was przywozi na wyspę, zanim dotrzecie do swojego resortu, miejsca, w którym będziecie nocować, mija ileś godzin, jesteście zmęczeni i ten dzień Wam umknie. Dlatego myślę, że 3 noce to jest takie optymalne minimum. Gdybym chciał pokazać Wam wyspę, potrzebowałbym 4-5 dni, żeby pokazać Wam wszystkie ciekawostki i ze 2-3 rzeczy takie, których pewnie sami byście nie znaleźli w czasie pierwszego pobytu. To się również dotyczy atrakcji, takich jak nowo powstała fala na Soksan Beach, gdzie możecie posurfować. Widać, że wyspa jest pod intensywnym rozwojem, dzieje się tutaj wiele i będzie się działo jeszcze więcej. Także jeżeli planujecie wakacje, zdecydowanie polecałbym bardziej skupić się dzisiaj na Korągu, zamiast celować w różne wyspy, zwłaszcza jeżeli jest to krótki pobyt w Kambodży. Sprawdzanie różnych wysp polecam bardziej osobom, które tutaj mieszkają albo przyjechały na dłuższy okres czasu, na kilka miesięcy. Wtedy możecie się bawić i swobodnie przemieszczać pomiędzy wyspami, eksplorować i znaleźć taką, na której poziom rozwoju będzie dopasowany do Waszych oczekiwań. Teraz być może zaskoczę Cię pytaniem.
Czy na wyspie są sklepy? Na wyspie są sklepy kmerskie, nie ma sklepów sieciowych takich jak 7-Eleven czy Lucky, które są dosyć popularne. 7-Eleven w całej Azji, a Lucky w Phnom Penh i w Kambodży. Są sklepy spożywcze, są sklepy z akcesoriami dla gospodarstwa domowego, są sklepy, w których kupicie jedzenie, są sklepy, w których kupicie alkohole i tak naprawdę wszystko jesteście w stanie kupić. Gdybyście na przykład wynajęli sobie willę, jesteście w stanie w pełni samemu gotować, przygotowywać posiłki. Pytanie, czy to wyjdzie taniej? To jest osobna kwestia, dlatego że trzeba wiedzieć, gdzie kupić. Jeżeli szukacie sklepów, to protip jest taki, żeby koncentrować się na wioskach. W każdej z wiosek będą sklepy. Największy wybór będzie na Cottage, dlatego że tam dużo łódek spływa, tam jest bardzo duży ruch backpackerski i tam się dużo dzieje. Później Soksan, a na samym końcu wymieniłbym Prex Fai, dlatego że Prex Fai to jest jednak taka wioska, która żyje swoim życiem. Myślę, że czas tej wioski dopiero nadejdzie. Jest to wioska rybacka i tam te sklepy będą dużo bardziej kmerskie. Także jeżeli szukacie jakichś artykułów codziennego użytku, czy chcecie kupić jedzenie, zacząłbym od Cottage. Opieka zdrowotna i czy na wyspie jest szpital? Jest na wyspie szpital, tym samym jeżeli stanie się Wam coś, co wymaga takiej hospitalizacji, coś jak w ambulatorium, jest miejsce, są łóżka, w których Was przyjmą. Ta opieka na przestrzeni lat, mogę powiedzieć, że rozwija się. Jest coraz lepiej, natomiast nie jest to poziom szpitala, który przeprowadzi skomplikowaną operację. Gdyby był jakiś wypadek, czy sytuacja wymagająca chirurgicznej interwencji, wtedy należałoby przetransportować osobę wymagającą takiej pomocy do Sihanoukville. Tam już są szpitale działające w takiej formie, w jakiej znamy chociażby z Polski i tam można dokonać wszelkiej potrzebnej pomocy. Pojeździliśmy, pojedliśmy, pokąpaliśmy się, chcemy się pobawić. Czy są takie miejsca, które polecam? Oczywiście, tam gdzie są ludzie, tam też jest zabawa i rozrywka i tutaj Korong oferuje sporo, ale to wszystko jest w takim wydaniu, że Was nie przytłoczy. Ja osobiście, jako ojciec trójki dzieci, szukam takich miejsc, gdzie jest wesoło, ale okoliczna muzyka nie będzie utrudniać mi spędzania czasu. I Korong, z racji tego, że jest rozbity na wiele różnych lokalizacji ułożonych wzdłuż wybrzeża, stwarza takie możliwości. Najgłośniej będzie tam, gdzie są młodzi ludzie, czyli na Cottage, na Longset. Tam się dzieje najwięcej, tam jest największa rotacja ludzi. Na Cottage, kiedy zapada zmrok, wzdłuż głównej promenady, wzdłuż morza, wychodzą uliczni sprzedawcy z grillem, oferują całkiem tanie i przyzwoite zestawy żywieniowe, takie barbecue. Tam też zawsze gra jakaś muzyka, pojawiają się kluby, także to jest taki poziom atrakcji bardzo budżetowy. Jeżeli z Cottage będziemy przechodzić w stronę Longset Beach, po drodze będzie Nest Club. Nest Club to legenda, jeżeli chodzi o kluby na Korongu, dlatego że na Korongu nie ma jakiejś dużej ilości klubów. Można powiedzieć, że taki klub pełną gębą to będzie właśnie Nest Club. Nest Club to beach bar z 2 scenami, znany z tego, że organizuje tak zwane nestivale, które skupiają w sezonie bardzo dużo ludzi. Wszyscy, którzy chodzą po wyspie, mają koszulki nestivalu i cała wyspa żyje tymi imprezami. Także Nest Club polecam sprawdzić, jeżeli interesuje Was impreza. Dodatkowo miejsca, które skupiają młodzież, jak mówiłem wcześniej, na przykład Mad Monkey na Longset Beach. To są takie stałe punkty, że jeżeli tam podjedziecie, tam się zawsze coś dzieje, są pokazy ognia, głośno gra muzyka, tańce, hulańce z fawola. A jak widzisz w swojej magicznej złotej kuli przyszłość Korongu za 5 lat? Przyszłość jawi się dobrze, trzeba zacząć od tego, w którym miejscu jesteśmy. Jesteśmy na początku i widząc rozwój Korongu przez ostatnie prawie 7 lat, widzę jednoznacznie, że ten rozwój przyspiesza. Każdego roku dzieje się więcej niż poprzedniego. Wiadomo, był czas, kiedy wirus przyhamował to wszystko, natomiast już turystyka zdążyła odbić i dzisiaj to wszystko bardzo mocno się rozwija. To widać po otoczeniu, to widać po coraz mniejszej ilości ciekawych działek z dobrą lokalizacją, z widokiem. Na wyspie jest coraz więcej inwestorów, coraz więcej osób pyta się, szuka. Wyspa jest dzisiaj w takim momencie, że jesteś w stanie tutaj stworzyć biznes i rozwijać ten biznes razem z rozwojem wyspy. To jest niesamowite, to na pewno potrwa jeszcze kilka lat, ponieważ projekty takie jak Międzynarodowe Lotnisko, które powstanie w ciągu 3-4 lat, czy promocja wyspy w samej Kambodży, to wszystko wymaga czasu. Natomiast mieszkając na co dzień w Phnom Penh, mając wielu khmerskich znajomych, widzę też, że cała uwaga i promocja kieruje się właśnie pod kątem turystów na Korong. Dlatego
jestem spokojny o przyszłość Korągu. Widzimy zwiększającą się ilość turystów. Ja widzę też większą ilość łódek, które tutaj pływają. Kiedyś tych łódek było zdecydowanie mniej i ciężej było się dostać na wyspę. Teraz praktycznie co godzinę odpływa jakaś łódka, a nawet jeżeli przypłyniecie łódką na drugi koniec wyspy, to za kilka dolarów taksówka Was przywiezie do miejsca, w którym śpicie. Także przyszłość wyspy widzę jak najbardziej w bardzo dobrych barwach i jestem przekonany, że z każdym rokiem będzie się działo dużo więcej, a my w jakiś sposób jako nasz zespół w małym stopniu przyczyniamy się do tego, żeby działo się dobrze. To teraz na chwilkę zamienimy rolę, Marcin, żebyś też miał większą przestrzeń do wypowiedzenia się. Jesteś tutaj, myślę, że podobnie tak jak ja i wszyscy z naszego teamu zakochałeś się w Korągu. Pytanie od osób oglądających nas. Zakochałeś się w Korągu i co dalej? Jaki możesz zrobić krok, gdybyś chciał być tutaj właścicielem czegoś, gdybyś chciał być inwestorem? Korąg jest takim miejscem, które w zasadzie jest na każdą kieszeń. Jeżeli dysponujesz budżetem, za który możesz kupić w Polsce mieszkanie dwupokojowe, zapraszam Cię do Satoshi Paradise, obiektu hotelowego o standardzie 5-gwiazdkowego hotelu, gdzie za cenę dwupokojowego mieszkania jesteście w stanie kupić dom typu bliźniak z dostępem do licznych basenów i całej infrastruktury hotelu 5-gwiazdkowego. Jeżeli dysponujecie trochę większym budżetem, niech będzie to budżet małego domu czy mieszkania 3-pokojowego w stolicy, zapraszamy Was do takiej willi, w jakiej obecnie jesteśmy. Tutaj widok jest wart co najmniej $1 000 000, a tej kwoty wcale nie wydacie. A jeżeli Wasz apetyt jest większy i chcielibyście utworzyć swój własny resort, będziecie mile zaskoczeni. Kosztuje to dużo mniej niż sobie wyobrażacie, a po szczegóły zapraszamy Was do indywidualnego kontaktu. A w Kambodży, w przeciwieństwie do Tajlandii czy do Bali, które są bardzo popularnymi azjatyckimi kierunkami, nie mamy leaseholdu, tylko kupujemy. Kupujesz ziemię poprzez trust i jesteś jej właścicielem, co bardzo mocno zmienia zasady gry, dlatego że nie jest to forma najmu długoterminowego, tylko możesz budować na ziemi, która jest bądź będzie Twoja. A jeżeli dołożycie do tego fakt, że w Kambodży dolar jest jednostką rozliczeniową i konto w Kambodży, na które wpływają Wasze ciężko zarobione pieniądze, czy to z małego apartamentu, czy z willi, czy być może z obiektu hotelowego, i to konto w Polsce jest niewidoczne, uważam, nic więcej do pełni szczęścia nie potrzeba. Michał, dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki, Marcin. Mam nadzieję, że te informacje były dla Was pożyteczne, a jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć, macie jakieś pytania, zostawcie to pytanie w komentarzu. Dla nas bardzo miłą formułą jest Q&A, dlatego że fajnie jest wiedzieć, że mówimy o rzeczach, które Was interesują, dlatego zapraszamy do komentowania. I komunikat numer 2. Gdybyście chcieli w jakiejś małej części poczuć ten vibe willi nad morzem w Kambodży, ta willa, w której teraz się znajdujemy, jak również pozostałe wille, te wybudowane i te, które w przyszłości będą wybudowane, jest do wynajęcia. Możecie skontaktować się z naszym zespołem, przyjechać tutaj w trakcie wakacji, spędzić sobie tutaj rodziną bądź ze znajomymi fajny czas i poczuć bądź wyobrazić sobie, jakby to było, gdyby to był Wasz drugi dom. Do zobaczenia na Korągu. Dzięki, do zobaczenia.